Oficjalny stream twórców The Sims 4 związany z nowym pakietem rozgrywki Wilkołaki. Hej rybeńki, to Akwamaryna. 10 czerwca o godzinie 20:00 odbył się live, gdzie twórcy pochwalili nam się nowym pakietem rozgrywki, który to dojdzie do gry 16 czerwca o godzinie 19:00. Mowa oczywiście o wilkołakach. Live początkowo miał pewnego rodzaju problemy techniczne, co w sumie go troszkę opóźniło. Twórcy sobie jeszcze w międzyczasie zażartowali, że to wszystko wina wampirów, ale na szczęście zachowali zimną krew i ponownie utworzyli nową transmisję. Także kochani, udało się uratować ten wieczór. Dowiedzieliśmy się oficjalnie, co tam ten pakiet rozgrywki nam przyszykował. Live generalnie zaczął się od trybu tworzenia sima i od szybkiego przeglądu ubrań oraz akcesoriów. Nie był to bardzo szczegółowy przegląd, ale pokazano nam, że możemy się spodziewać naprawdę różnych ubrań. Jest trochę eleganckich, ale najwięcej faktycznie znajdziemy tu ciuchów w stylu grungy. Pojawiają się również tatuaże oraz bardzo zróżnicowane blizny na całym ciele. Nie zabraknie również fryzur w klimacie punkowym czy rockowym, także kochani, jest ciekawie. Wiemy również, że pojawi się nowa aspiracja, inicjacja wilkołaka czy coś w tym stylu. A i opis to: ten sim chce uwolnić swoją wewnętrzną bestię i zostać wilkołakiem. Opcja bycia wilkołakiem pojawi się również w zakładce postaci okultystycznych, także już na starcie będziemy mogli podjąć decyzję, czy sima, którego chcemy stworzyć, stworzymy od początku jako postać nadprzyrodzoną lub nie. Przejdźmy sobie teraz do podglądu miasta. Ikona nowego miasta wygląda dość ciekawie. Widać, że ma dużo przedstawiać i dodatkowo jest przyozdobiona animacją wilkołaczych pazurów. Także mamy już na starcie. Przechodzimy do podglądu całego miasta. No i tu, kochani, nadchodzi moja ciemna, mroczna strona, bo niestety, ale miasto mnie trochę zawiodło. Ale opinię oczywiście zostawię sobie na koniec. Tak czy siak Moonwood Mill składa się z 5 parceli. Jest tu bar, biblioteka, 2 parcele mieszkalne i 1 pusta. Podczas rozmów twórcy pokazali nam, jak mniej więcej wygląda otoczenie i po króciutkim przeglądzie dowiedzieliśmy się, że w kalendarzu będziemy mieli opcję sprawdzania faz księżyca. I o ile dobrze zrozumiałam, to wychodzi na to, że początkowo tylko wilkołaki będą posiadały taką możliwość, a w niedalekiej przyszłości wszyscy gracze. Czyli wychodzi na to, że priorytet mają wilkołaki, ale z czasem fazy księżyca dojdą nawet do podstawowej wersji gry. Także myślę, że to jest super wiadomość. Kto wie, może to wprowadzi jakieś fajne opcje do gry, jak na przykład znaki zodiaku, czy coś w tym stylu. Bo inaczej jaki sens miałoby aktywowanie takiego narzędzia, zwłaszcza dla wszystkich graczy. Ale kochani, podkreślam, miejmy do tego wszystkiego dystans, bo to jest tylko tłumaczenie. Wiecie jak jest, różnie bywa, nie nastawiajmy się. Też warto dodać, że nie tyle w kalendarzu, ale również w opcjach gry pojawia nam się narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli ustalić długość cyklu księżycowego, stałą fazę lub po prostu całkowicie wyłączyć efekty księżycowe. Pojawi nam się również tablica, ale takie tablice pojawiają się w wielu innych rozszerzeniach, także to nie jest jakaś wielka nowość, ale miły element w otoczeniu. To jest typowa tablica informacyjna. Ona będzie takim troszkę naszym przewodnikiem. Troszkę nam pozwoli się zagłębić w miasteczko, ale to oczywiście będziecie musieli sobie sami zobaczyć. Kolejnym ciekawym elementem w otoczeniu jest pojawienie się podziemnych korytarzy. I tu, kochani, fala goryczy się przelewa, bo niestety są one króliczą norą. Serce pęka, no ale cóż, fajnie, że w ogóle coś takiego się pojawia, bo ogólnie to jest dość ciekawe. Dzięki tym tunelom możemy się przemieszczać po miasteczku i co jest ciekawe, nie mają one żadnego określonego wejścia, tylko faktycznie musimy sobie ich poszukać. Przez cały stream były one ujawniane, także kochani, zostawię to też wam, abyście mogli też się sami cieszyć z nowego otoczenia i żebyście mieli fajną niespodziankę przy poznawaniu terenu. Wy również możecie mi zrobić fajną niespodziankę i możecie, kochani, zasubskrybować mój kanał, bo ja się specjalizuję w tego typu treściach. No, ale lecimy dalej. Ujawniono też nam postać tajemniczego Grega i jest to samotny, trochę agresywny wilkołak, który żyje sobie na uboczu. Chwilę po zabawie z Gregiem pokazano nam kolejne narzędzie i w skrócie mówiąc, ono daje nam wybór, czy wilkołaki będą się pojawiać w innych światach niż tylko Moonwood Mill, czy też nie. Myślę, że to całkiem dobre narzędzie. Ja bym nawet zrobiła tak ze wszystkimi postaciami naturalnymi, bo o ile lubimy takie postacie, to mogą one nam czasami troszkę przeszkadzać, nawet jako tło tych naszych dość realnych rozgrywek. Kolejnym miejscem na mapie jest biblioteka i tu jak na bibliotekę przystało dowiadujemy się kilku ciekawych informacji, bo pojawiają nam się nowe książki, dzięki którym będziemy mogli poznać historię wilkołaków i ogólnie ich wiedzę tajemniczą, jakieś tradycje, mądrości ludowe itd. Z biblioteki przechodzimy do następnej lokalizacji i to, co jest zdecydowanie warte uwagi, to to, że miasteczko jest dużym terenem otwartym do eksploracji. Pokazano nam mini park z roślinami oraz ze słynnym przyozdobionym drzewem. Mamy tu też jakiś budynek, w którym możemy sobie zniknąć, także faktycznie ten teren jest dość mocno rozbudowany. No i mam nową teorię. Moją uwagę przykuły szerokie uliczki. Tutaj aż się prosi, aby zostały dodane do gry samochody terenowe, jakieś minivany czy coś w tym stylu. Ja wiem, że ja cały czas gadam o tych samochodach i że one mogą nigdy nie wejść do gry. Oczywiście mam to na tyłach głowy. Mamy tutaj ślady opon. Są też w niektórych otoczeniach stacje benzynowe w tle. No kurczę, no przecież gdyby w tym świecie czy w tym uniwersum nie było samochodów, to również nie pojawiałyby się takie elementy. No
chyba że twórcy lubią się na nas wyżywać, no to wtedy okej, wszystko jest jasne. No ja myślę, że to się kiedyś pojawi i spadnie na nas tak samo nieoczekiwanie jak sąsiedzkie historie. Pewnie nie mówią o tym celowo, aby nie wywoływać niepotrzebnej sensacji oraz aby nie zawyżać oczekiwań. Ale właśnie przez takie tereny jak Moonwood Mill myślę, że możemy się zdziwić za jakiś czas. Sami simowie nie potrzebują tyle przestrzeni, a tu uważam, że auta byłyby dosłownie idealne. No ale dobra, odejdźmy teraz od tej teorii, bo na pewno jeszcze nie raz sobie o tym pogadamy. Przejdźmy do lokalizacji typu bar. I tutaj wiemy, że bar został stworzony przez jednego z graczy. Fajna robota, dobrze wygląda ta miejscówka, jest mega klimatyczna, trochę dzika i bardzo zapuszczona. Oczywiście w tym barze będziemy mogli sobie coś zjeść, napić się czegoś i pogadać z innymi simami. Dodatkowo, jeśli nie będziemy chcieli być wilkołakiem, to tu właśnie w tym miejscu będziemy mogli się wyleczyć. Podoba mi się również, że ta simka za barem obsługuje trochę w takim stylu country. No mega klimacik został tu wprowadzony, naprawdę fajne miejsce spotkań. No a skoro mówimy o klimaciku, to wpada nam tu dość ciekawa miejscówka. Powiedzmy, że na tyłach baru mamy bunkier, który będzie dostępny tylko dla wilkołaków. Będzie to coś w stylu wspólnej podziemi. No i kochani, tu mamy całe miejsce, gdzie tylko wilkołaki mogą sobie siedzieć i robić, co im się żywnie podoba. Także to jest taka wisienka na torcie tej całej parceli. W tym bunkrze mamy kilka nowych obiektów i szczególnie warto wyróżnić jeden, a mianowicie lekko uchylone tajemnicze drzwi. Twórcy wyjaśnili, że dane drzwi będą pełnić funkcję, powiedzmy, że teleportera. Po prostu będą wejściem do tuneli, czyli podziemnych korytarzy. I co ciekawe, takie wejście możemy umieścić w dowolnym miejscu, nawet u siebie w domu. Dalsza część streama pokazała, jak wygląda wpadanie w furię, czyli wilkołaczy szał, ale to też, kochani, zostawię dla Was. W swoich zapowiedziach udało mi się też przewidzieć pojawienie się różnych bonusów dla tych futrzastych postaci. No i faktycznie mamy tu nową zakładkę. Możemy sobie dowolnie ukształtować naszego wilkołaka, a właściwie ukształtować jego zachowanie. Ja się już nie mogę doczekać, bo to wygląda bardzo dobrze. Cieszę się, że wilkołaki zostały tak rozbudowane. Chciałabym jeszcze, aby kosmici i syreny mieli takie strony z bonusami, a przynajmniej połowę takiej strony. No to już by było super, bo niestety, ale póki co takie strony mają tylko postacie, które otrzymały własny pakiet, a te z dodatków są troszkę zaniedbane, co jest niefajne. No ale mam nadzieję, że to kiedyś ulegnie zmianom. Na koniec transmisji twórcy zabrali nas ponownie do trybu tworzenia sima, aby pokazać nam, jakie cuda możemy stworzyć na sierści naszych wilkołaczych simów. Możemy ich normalnie ubrać, zmieniać dowolnie oczy, nos, uszy, nawet kształt twarzy, co przy okazji będzie dość spójne z wyglądem normalnego sima. Ale przede wszystkim możemy ich w końcu pomalować, gdyż z tym pakietem dochodzi nam tego typu możliwość. Osobiście mam nadzieję, że w przyszłości w jednej z aktualizacji wraz z włosami na ciele dojdzie możliwość malowania normalnego ciała i wszystkich włosów simów. To by było mega. Mam nadzieję, że to wszystko właśnie w tą stronę zmierza. I jeszcze nie wspomniałam o dzieciach. One się nie pojawiły na streamie, ale ogólnie co nieco było o nich wspomniane i z tego co zrozumiałam, to dzieci nie będą mogły się przemieniać, ale będą miały nawyki jak rośnięcie zębów, no i ogólnie będzie można je uczyć wycia. No i tutaj też warto dodać, że wilkołakiem można zostać od grupy wiekowej nastolatek. Warto też wspomnieć, że są 3 testy, aby dostać się do paczki wilkołaków. Jest kilka sposobów bójki. Będąc w paczce z innymi wilkołakami trzeba dbać o wspólne dobro. Stajemy się bardziej głodni, będąc w postaci wilkołaka. Po prostu wskaźnik głodu nam wtedy szybciej maleje. Można poprosić zaprzyjaźnionego wilkołaka o ugryzienie. No i wychodzi na to, że po pierwszej przemianie wilkołaka ockniemy się gdzieś nago na szczycie góry, lekko zdezorientowani i zdenerwowani. Również warto dodać, że przy potrzebach pojawiają nam się wilcze emotki, które zdradzają nam nieco więcej, jeśli chodzi o uczucia i emocje naszych wilczych simów. Bardziej nie będę rozbudowywać tych informacji, bo chcę, abyście też mieli z tego fajną zabawę. Także kochani, to dosłownie wszystkie informacje, które pojawiły się na oficjalnym streamie. Także przejdźmy teraz do podsumowania go. Jeśli chodzi o sam pakiet rozgrywki, to uważam, że faktycznie jest on dość fajnie zrobiony, ale wszystko ma swoje plusy i minusy i oczywiście od minusów zacznę. Trochę ubolewam nad faktem, że dzieci nie są w stanie zmienić się w małe wilcze szczeniątka i że nie dojdą nam do gry szkody spowodowane właśnie przez najmłodszych simów. Uważam, że to by było super, gdyby dzieci mogły drapać meble, biegać na czworaka i najlepiej jakby jeszcze nie spały w nocy, tylko broiły. O, wtedy to by było naprawdę coś. Niestety, pewnie takie opcje dojdą tylko i wyłącznie dzięki modyfikacjom, bo w tym pakiecie niestety, ale skupiamy się tylko na starszych simach, a serio szkoda. Druga sprawa, tunele, czyli podziemne korytarze. To był bardzo fajny pomysł z ogromnym potencjałem, ale niestety stał się niczym wielkim, tylko pustą króliczą norą. Spodziewałam się, że korytarze zabiorą nas do chociaż jednej albo maks 3 niewielkich ukrytych lokalizacji, bo w Krainie Magii tak było, więc czemu nie mogłoby być i tutaj? No i to jest coś, co mi pokazuje, że ten pakiet nie jest tak super rozbudowany, jak myśleliśmy, że będzie. Twórcy robią coraz gorzej zaopatrzone miasteczka, bardziej makietowe, a ja nie jestem fanką makiet, zwłaszcza po wyprawie
prawie na batu. Kolejna opcja, która mocno mnie zawiodła, to brak mieszkań i jakichkolwiek apartamentów. Rany Julek. Możemy mieć stado, a nie możemy mieć dużej ilości sąsiadów w jednym miejscu. Chociaż w jednym bloku. Brawo EA. Dobra robota. Pokażcie nam więcej industrialnych apartamentów. Tylko po to, aby ich nie dodać. No bo po co? Im mniej elementów za więcej pieniędzy, tym przecież lepiej dla nas, nie? Czujecie ten absurd? Ja naprawdę miałam duże oczekiwania co do miasta. Zwłaszcza, że ślubne historie miały miasto z kilkoma dzielnicami i z 9 parcelami, więc przyzwyczaili nas do dobrego. A to, co się tutaj stało? Nie rozumiem. Podsumowując podpunkt z miastem. Brakuje tu chociaż 6 parceli, gdzie chociaż jeden z tych industrialnych bloków będzie po prostu mieszkalny. Najlepiej, aby zawierał 2 lub 3 mieszkania i po sprawie. Będzie wtedy wilk syty i owca cała. Nakrzyczałam sobie na EA, jak to zawsze ja, także teraz pochwalmy ich troszkę, bo też jest za co, no musimy to jakoś wyrównać. Ogólnie sam pakiet jest ciekawy. Pewne niedoróbki można znieść, bo i tak będzie się miło grało. Otoczenie trzeba przyznać, że ma dość ciekawą koncepcję i mimo tego, że nie jest tak rozbudowane, jakbyśmy sobie tego życzyli, to i tak jest całkiem nieźle. Jest majestatyczne, trochę dzikie, tajemnicze oraz serio pomysłowe. Na pewno ciekawym elementem jest szczyt góry. Ja nie wiem jak wy, ale ja tam ze swoimi simami pójdę nieraz na randkę, bo wygląda to pięknie. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w grze. Przynajmniej znajduje się w top 5 romantycznych miejsc. Co do postaci wilkołaków, to mam do nich mieszane uczucia, bo z jednej strony są dzikie i mroczne, a niektóre bywają zabawne i zbyt słodkie. No ale taka uniwersalność musiała tutaj nastąpić, wiadomo, tu twórcy kierowali się dobrem dla ogółu, jeśli chodzi oczywiście o tryb tworzenia sima. Więc to również zasługuje na pochwałę. No i również kolorowanie postaci to jest też coś, co warto wyróżnić. Mam nadzieję, że ogólnie dojdzie coś takiego do gry na stałe, bo przydałoby się. Ja chcę pokolorować swoich simów, chcę zrobić im własnoręczny tatuaż, także EA, poproszę bardziej rozbudować to narzędzie. No i pochwalmy jeszcze kartę bonusów, bo ta też jest fajnie rozbudowana. Jestem ciekawa tych opcji, wyglądają bardzo zachęcająco, aż chce się naprawdę zagrać. No także rybeńki. Tak jak czasami sobie krzyczę na EA, tak również mocno ich uwielbiam, ale wiecie jak jest, ja sobie nie dam oczu mydlić. I szkoda, że brakuje tak niewiele, aby można było powiedzieć, że jest super ekstra zarąbiście. No ale cóż, ja już jakiś czas temu zakupiłam ten pakiet w przedsprzedaży, także czekam, aby sobie w niego zagrać i nie jestem rozczarowana. Na pewno jest lepiej, jeżeli chodzi o ten pakiet, niż jak było z poprzednim. Co nie? Subskrybujcie mnie, kochani, aby być ze mną na bieżąco. Bonusy u mnie na kanale odblokujecie poprzez wspieranie. Wszystkim swoim wspierającym bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa.